Witajcie kochani, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. W dzisiejszym spotkaniu opowiem Wam o dietoterapii oraz o ziołach stosowanych w zespole jelita drażliwego. Zespół jelita drażliwego jest to zaburzenie czynnościowe jelit, które objawia się dyskomfortem lub bólem brzucha związanym z defekacją lub zmianą rytmu wypróżnień i również sama defekacja przebiega nieprawidłowo. Jest to choroba przewlekła, przyczyny to m.in. zaburzenie flory bakteryjnej w jelitach, infekcje przewodu pokarmowego, stres, długa antybiotykoterapia, jak również może być to przerost grzybów candida w jelitach lub pasożytów lub innych bakterii patogennych. Objawy. Problem z wypróżnieniem, czyli postać zaparć lub nadmierne wypróżnienie, czyli biegunki. O zaparciu mówimy wtedy, gdy nie wypróżniamy się 3 dni bądź dłużej. Wzdęcia, gazy, przelewanie w jelitach, burczenie i podstawą dietoterapii w zależności od dolegliwości jest również oczyszczenie jelit i wprowadzenie zaleceń przeciwzapalnych dla jednej i drugiej postaci. Zalecenia wspólne dla obu postaci to wyeliminowanie z diety pszenicy, bowiem gluten zawarty tam nasila procesy zapalne. Możesz jeść orkisz, czyli starą pszenicę, żyto, grykę, amarantus. Ograniczenie picia mleka krowiego ze względu na kazeinę i laktozę, które mogą nasilać objawy gastryczne. Jeżeli jednak czujesz się dobrze po produktach fermentowanych, takich jak na przykład kefiry, możesz je pić. Jeżeli nie, zmień je na napoje roślinne. Wyeliminowanie cukru i produktów zawierających cukier. Cukier biały, brązowy, dżem, miód, słodycze, owoce suszone, piwo, wino i inne. Nie jemy tego, nasila to procesy zapalne, wzdęcia. Woda, duża ilość wody. Jeśli mamy postać zaparć, dieta powinna być bogatoresztkowa, czyli z większą ilością owoców, świeżych warzyw, grubych kasz, orzechów i wody, ale jeżeli mamy wzdęcia, to nie będzie dobry pomysł, czyli mamy pomału wprowadzać błonnik i obserwować swój organizm. Jeśli mamy postać biegunek, to dieta powinna być ubogoresztkowa, czyli delikatna, ograniczająca dużą ilość owoców, warzyw i orzechów, jak również produkty powinny być gotowane, parowane. Ważne jest również nawodnienie organizmu. Woda, słaba herbata, biała, zielona, rumianek, mięta. Nie pij dużej ilości kawy ani mocnej czarnej herbaty. Tak jak powiedziałam, podstawa jest to oczyszczanie, ale to będzie osobny temat kolejnych odcinków. Natomiast suplementację, jaką bym wprowadziła przy postaci zaparć, to błonnik, taki jak babka płesznik, inaczej babka jajowata. Ona ma działanie właśnie przeciw zaparciom, ponieważ jej nasiona zawierają duże ilości błonnika rozpuszczalnego i nasiona te również obniżają wysoki poziom cholesterolu, trójglicerydów. Błonnik będzie oczyszczał jelito z toksyn. Siemię lniane. Nasiona lnu bogate są w kwasy omega-3, ale również mają dużo błonnika, który działa przeciw zaparciom. Możesz dodawać sobie takie siemię lniane do koktajli bądź pić osobno. Papaja. Możemy znaleźć suplementy na rynku, w których składzie właśnie jest ten tropikalny owoc. Zawiera ona enzymy proteolityczne wspomagające trawienie. Kolejnym ważnym elementem wspomagania flory bakteryjnej jelit jest właśnie probiotyk. Dlatego, że on polepsza skład flory bakteryjnej i możemy znaleźć na rynku dużo preparatów, różnych preparatów, ale dobre są te preparaty, które oprócz właśnie flory bakteryjnej, czy będzie to preparat wieloszczepowy czy jednoszczepowy, będą miały również dodatki działające przeciwzapalnie na jelito. Czyli mam tutaj na myśli na przykład dodatki owoców, czy na przykład inne ekstrakty. Jeśli mamy postać biegunek, 3 główne zalecenia jak wyżej, natomiast suplementacja to po pierwsze należy znaleźć też przyczynę tych biegunek, dlaczego tak się dzieje i oczyścić jelito. Ale profilaktycznie przy właśnie IBS postać biegunek zalecałabym aloes. Aloes zwyczajny, jest to żel z liści aloesu. Ma on działanie uszczelniające, jeżeli chodzi o jelito, lecz ilości do stosowania powinny być niewielkie, czyli nadmiar aloesu da skutek odwrotny od oczekiwanego. Jeżeli będziemy za dużo tego aloesu spożywać, mogą być wzdęcia, właśnie mogą być jeszcze większe biegunki, czyli wprowadzamy aloes stopniowo.
2. Glutamina. L-glutamina wspomaga proces naprawczy jelit. Wspomaga pracę układu pokarmowego. Jest to aminokwas będący amidem kwasu glutaminowego i jest jednym z 3 najliczniej występujących aminokwasów we krwi i mózgu. Ale jeżeli mamy problemy właśnie takie biegunkowe, to L-glutamina jak najbardziej jest zalecana, czyli wybieramy albo aloes, albo glutaminę. Do tego możemy dołożyć sobie probiotyk, który, tak jak powiedziałam, reguluje aktywność pożytecznej mikroflory, czyli pozwala uniknąć właśnie tych problemów jelitowych, przywraca odpowiednią czynność tego przewodu pokarmowego, jak również zmniejsza ryzyko wystąpienia właśnie tych biegunek po różnych kuracjach. Ale nie tylko, bo my tutaj potrzebujemy dla tego probiotyku, bo mamy biegunki, chociaż nie wiemy tak naprawdę dlaczego. Dobra flora bakteryjna również będzie ograniczała objawy nietolerancji laktozy. Dlatego też wcześniej wyeliminowaliśmy te produkty. Dobry probiotyk będzie wspomagał również leczenie infekcji spowodowanych patogenami. Prebiotyk. Prebiotyk natomiast będzie nam dokarmiał tą prawidłową florę bakteryjną i takim najczęściej spotykanym probiotykiem, który polecam właśnie przy biegunkach, jest inulina. Inulina to jest taki wielocukier magazynowany przede wszystkim właśnie w kłączach różnych roślin. Najczęściej inulina, która jest w preparatach, jest to inulina z kłączy cykorii. I inulinę naturalnie w produktach możemy znaleźć między innymi na przykład w bananach. Dlatego osoby, które mają problemy gastryczne, często mówią, że bardzo dobrze się czują, jak sobie zjedzą właśnie banany. Również w szparagach, również w cebuli zwyczajnej, czy w porze, czy w czosnku pospolitym ta inulina się znajduje. Oprócz tego, oprócz tych zaleceń, które mają pomóc przy właśnie IBS, czyli zespole jelita drażliwego, należy szukać przyczyny. Przyczyny, dla której to jelito tak, a nie inaczej pracuje, mimo często wyników badań, które pacjenci robią i te wyniki są prawidłowe. Czyli powinniśmy szukać przyczyny, czy mamy przerost grzybów, czy mamy przerost pasożytów w jelitach. Jeśli tak, to wtedy należy do tych produktów, o których Wam mówiłam, dodać odpowiednie zioła, które będą oczyszczały z przerostu grzybów i pasożytów. I o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.